Droga wodna E40 jest pomysłem międzynarodowym połączenia drogą wodną, czyli rzekami, systemem hydrograficznym trzech krajów: Polski, Białorusi i Ukrainy. Ma na celu przetransportowanie towarów wielkimi barkami, które mają mieć pojemność nawet 1500 ton, towarów z Gdańska, z portu w Gdańsku przez Wisłę, kanał Dęblin-Terespol, czyli kanał łączący Wisłę z Bugiem, następnie rzekami Białorusi, m.in. Prypecią, aż do Dniepru i Dnieprem do Morza Czarnego, i droga wodna ma kończyć się lub zaczynać w Chersoniu w Ukrainie. Obecnie z przyczyn geopolitycznych, z powodu m.in. wybuchu wojny w Ukrainie, pomysł ten jest iście kuriozalny, ponieważ jeżeli wyobrazimy sobie, że towary miałyby być transportowane przez terytorium Białorusi, to ten pomysł nie ma obecnie szansy, nie ma racji bytu, ale także szansa jego realizacji jako całego wielkiego projektu jest co najmniej zagrożona, jeżeli nie powiedzieć, że jest po prostu irracjonalna. Aby tak ogromne barki mogły pływać po rzekach, rzeki muszą spełnić odpowiednie parametry głębokości, szerokości, promieniu skrętu. I naturalne rzeki takich warunków oczywiście nie mają. W związku z tym, aby zapewnić głębokość tranzytową 2–2,5 metra, musimy całkowicie uregulować wszystkie rzeki na trasie takiej drogi wodnej. Aby na rzekach osiągnąć takie parametry, które pozwolą na transport barek, potrzebne są niesłychane inwestycje. Na samej Wiśle należałoby wybudować 14 stopni wodnych bardzo podobnych do stopnia wodnego we Włocławku, które są inwestycjami bardzo drogimi. Pierwszy z planowanych stopni wodnych, stopień wodny Siarzewo, ma obecnie w planach kosztować 7,5 miliarda złotych. Badania międzynarodowe analizujące koszty inwestycji hydroenergetycznych wskazują, że faktyczny koszt takich inwestycji jest nawet dwukrotnie wyższy niż zakładany. I jeżeli pomyślimy sobie, że na samej Wiśle należałoby zbudować 14 takich stopni wodnych, to koszt ekonomiczny takiej inwestycji jest niesłychanie drogi, a pozwoliłby w zasadzie tylko i wyłącznie na poprowadzenie transportu między Gdańskiem a Dęblinem. I tutaj musimy sobie się zastanowić, po co i jakie towary mielibyśmy tędy transportować. Kolejną wielką inwestycją, którą należałoby tutaj przeprowadzić, jest kanał łączący Dęblin z Brześciem. Ponieważ Bugiem, piękną, naturalną rzeką, nie da się transportować towarów na taką skalę, jak zakłada pomysł drogi wodnej E40, należy wykopać sztuczny, całkowicie nowy kanał, między innymi biegnący doliną Wieprza i Tyśmienicy. Kanał ten miałby długość 165 km, a przypomnijmy, że przekop Mierzei Wiślanej, który trwał ponad 2 lata, to jest zaledwie 800 metrów. Więc wyobraźmy sobie, ile i jak drogi byłby przekop długości 165 km. Bardzo ważnym aspektem w tym projekcie samego przekopu łączącego właśnie Wisłę w Dęblinie z Bugiem w okolicach Terespola jest fakt, skąd wziąć wodę na taki przekop. Okazuje się, że woda musiałaby być brana w zasadzie z Wisły i częściowo z Bugu, ponieważ pozostałe rzeki w tym układzie hydrograficznym są za małe, aby zapewnić odpowiednią ilość wody, co w efekcie prawdopodobnie wiązałoby się z koniecznością pompowania wody pod górę. To samo w sobie spowoduje ogromne trudności techniczne i niesamowicie ogromne koszty utrzymywania drogi wodnej, ponieważ musimy pamiętać, że droga wodna to nie jest tylko jej budowa, ale także jej utrzymanie, co pochłania ogromne publiczne środki. Ale także po stronie białoruskiej wymaga to także zbudowania stopni wodnych oraz uregulowania Prypeci. Prypeć z kolei jest osią Polesia, czyli wspaniałego, największego w Europie, w naszej części świata, obszaru podmokłego, wielkich mokradeł. Rozciągają się na kilkaset kilometrów w osi wschód-zachód i północ-południe. I ingerencja i regulacja Prypeci spowoduje ogromne straty przyrodnicze, niesamowity wzrost emisji dwutlenku węgla z osuszonych mokradeł. I jeżeli już uda się tym statkom dopłynąć na teren Ukrainy, tam także na Dnieprze potrzebne są kolejne inwestycje. Dniepr jest rzeką częściowo uregulowaną, natomiast nie na tyle, żeby już w tym momencie uruchomić na całej jego długości intensywny transport.
Jeżeli do tego dodamy zniszczoną tamę w Kachowce, która została zniszczona w wyniku działań wojennych, no to widzimy, że tutaj wizja ukończenia drogi wodnej jako jednej długiej całości, która ma mieć 2000 km długości, jest zupełnie niemożliwa do zrealizowania w czasie, który jest do przewidzenia liczony w pokoleniu, może w 2 pokoleniach. Projekt E40 zakłada nie tylko przejście przez tereny podmokłe Polesia, ale także przez czarnobylską strefę wykluczenia i pogłębienie Prypeci właśnie w tym miejscu może spowodować uruchomienie osadów, radioaktywnych osadów, które znalazły się tam po wybuchu w elektrowni w Czarnobylu, co z kolei może skazić zbiornik kijowski, który jest źródłem wody pitnej dla Kijowa i całych okolic północnej Ukrainy. Sama idea transportowania towarów drogą wodną nie jest ideą z gruntu złą, natomiast jest to idea całkowicie archaiczna. Ona miała swoje silne podłoża w wieku XV, XVI, XVII, XVIII, nawet XIX, a nawet po części na początku XX wieku. Pierwsze takie dalekobieżne połączenia kolejowe zostały utworzone na terytorium Polski i Ukrainy w połowie XIX wieku. I transport drogą wodną był optymalnym transportem w sytuacji, kiedy nie było alternatywy, w sytuacji, kiedy nie było połączeń kolejowych oraz nie było połączeń drogowych. Natomiast od tego czasu minęło dobre 150 lat i już dysponujemy bardzo dobrze rozwiniętym transportem i siecią transportu drogowego oraz bardzo dobrze rozwiniętą siecią transportu kolejowego, który jest fantastyczną podstawą do dalszego jego rozwijania. Tutaj transport kolejowy, drogowy ma także kolejną zaletę, czyli czas transportu. Trasę między Gdańskiem a Chersoniem kolej może ją pokonać w około 66-70 godzin. Statki, jeżeli w ogóle droga wodna byłaby wbudowana, płynęłyby 2, być może nawet 3 tygodnie. No, w obecnym systemie transportu i konieczności w zasadzie dosyć błyskawicznego przemieszczania towarów, no widzimy, że jest to proces niesłychanie wydłużony. Przekroczenie każdej jednej śluzy jest czasochłonne, także jest kosztowne. Zatem wydaje się, że dużo lepszą ideą, dużo lepszym pomysłem jest inwestycja w środki transportu kolejowego. Zgodnie z danymi europejskimi transport kolejowy jest mniej emisyjny względem dwutlenku węgla niż transport wodny. Dlatego nie jest prawdą, że transport wodny jest ekologiczny. On nie jest ekologiczny, a jeżeli weźmiemy pod uwagę straty środowiskowe i koszty środowiskowe, jakie należy ponieść, żeby ten transport wodny wprowadzić na rzeki, okazuje się, że on jest prawdopodobnie najbardziej szkodliwym środowiskowo transportem. Szczególnie w sytuacji, w której droga wodna nie jest gotowa. W naszych warunkach mamy zupełnie inną sytuację niż na Renie czy na Dunaju, gdzie te drogi wodne zostały wcześniej wybudowane i obecnie wymagają w zasadzie utrzymywania, lecz nawet także tam prowadzi się bardzo szeroko zakrojone programy renaturyzacyjne, aby troszkę przyrody na te rzeki wrócić. W 2021 roku grono naukowców międzynarodowych uznało budowę drogi wodnej E40 za jedno z 10 najważniejszych zagrożeń dla świata przyrody na całym świecie. Widzimy, jak ogromny przyrodniczy jest to problem, także w związku z tym, że inwestycja ma mieć długość 2000 km i zniszczyć ogromne połacie terenów podmokłych i zagrozić nawet 200 obszarom chronionych prawem międzynarodowym w 3 krajach. Problem został dostrzeżony także przez społeczność międzynarodową, ponieważ petycję przeciwko budowie drogi wodnej E40 podpisało ponad 140 000 ludzi z wszystkich krajów Europy. W związku z ogromnymi kosztami finansowymi, społecznymi i środowiskowymi Ministerstwo Infrastruktury powinno niezwłocznie wycofać się z pomysłu budowy drogi wodnej E40 oraz z każdego z elementów tej drogi wodnej E40, jak chociażby budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Chcielibyśmy, żeby nasze pieniądze podatników, pieniądze społeczeństwa zostały przeznaczone na racjonalne, ekonomicznie inwestycje, jak chociażby inwestycje w transport kolejowy.